Piwa niefiltrowane przez całe stulecia były to jedyne piwa znane ludzkości. Jednak wraz z rozwojem technologii przyzwyczailiśmy się do procesu filtracji tak bardzo, że jeszcze kilka lat temu rodzimi konsumenci na widok piw niefiltrowanych powiedzieliby, że mają przed sobą coś, co jest mętne, co jest nieprzezroczyste, w związku z tym jest albo źle uważone, albo też jest zepsute. Jednak wraz z rozwojem świadomości konsumenckiej i u nas piwa niefiltrowane stanowią dziś przedmiot pożądania. Zatem czym one tak naprawdę są? Jakie style nadają się do tego, by z nich zrobić piwo niefiltrowane i w końcu jakie mają zastosowania kulinarne? O tym w skrócie będzie dzisiaj gadane. Jeśli śledzicie naszą piwną miniserię, no to już wiecie, że pan Krzysztof Panek o piwie wie niemal wszystko. No i sam wiele piw tutaj współtworzył. Mamy porozmawiać teraz o piwie niefiltrowanym. Kiedy poprzednio rozmawialiśmy we wnętrzu browaru, tam gdzie piwo w otwartych kadziach fermentowało, dał mi się pan napić trochę pilsnera, który był nieklarowany, mętny. Czy to jest po prostu to samo piwo, które nie leżakowało, żeby się wyklarować, czy to jest coś innego? Tutaj mamy do czynienia z lagerem, czyli z tym szerszym pojęciem niż tylko... Czyli od tego zacznijmy. To nie jest pilsner, to jest lager. Tak, i to słowo można tutaj wykorzystać wprost, ponieważ lager, czyli leżakować, spędzać czas w tanku przyjemnie, to jest ten proces, który pozwala na usunięcie, na poosiadanie drożdży i tylko część tych drożdży zostaje w zawiesinie piwa powyżej osadu, który się zbiera na dnie tanku. No i my postanowiliśmy nie filtrować tych drożdży, tylko postanowiliśmy je wlać do butelek razem z piwem po to, żeby uzyskać efekt piwa z przeszłości. Tak. Może taki efekt trochę powrotu do przeszłości, bo piwa kiedyś właśnie takie były. Zanim wymyślono technologię filtracji, kiedy tylko i wyłącznie piwa klarowano poprzez czas. Czas był tym czynnikiem, który tutaj pomagał, żeby piwo się wyklarowało. To większość piw jednak nie osiągało tej totalnej klarowności, tylko zawsze tę część drożdży w sobie miały. No właśnie, czyli ten szronik ja tu zdejmę palcem, z drugiej strony też i teraz widać wyraźnie, że wzrok ludzki i oko kamery nie jest w stanie niejako dostrzec tego dobrze, co jest po drugiej stronie. Gdybyśmy tutaj mieli piwo filtrowane, to przejrzystość tego płynu byłaby zupełnie inna, Tak, prawda? powinna być wtedy absolutna. Tutaj drożdże są także nośnikiem smaku, ponieważ drożdże smakują. No ale ono nie jest dochmielane na zimno. Nie. Użyję teraz być może określeń laickich, to znaczy laickich rozumianych nie jako przeciwieństwa określeń kościelnych, ale laickich, czyli takich, które formułuje laik, czyli człowiek, który nie jest piwowarem. Otóż to piwo dla oka jest mętne, a w ustach jest mniej wymagające od na przykład tego dochmielanego pilsnera. Czy to jest sensowne, co powiedziałem? Takie są lagery, one mają być proste. Natomiast właśnie, żeby nie było tak łatwo, my nie chcemy ważyć prostych piw, chcemy, żeby to były piwa, które interesują konsumentów. Więc nawet jeżeli mamy do czynienia z lagerem, który teoretycznie powinien być prosty, to zwykłe dołożenie drożdży, czy pozwolenie tym drożdżom pozostać w piwie sprawia, że ono się zmienia, że to już nie jest zwykły lager, tylko to jest lager, który niesie ze sobą dodatkowy smak, który pochodzi z drożdży, bo drożdże są nośnikiem Jest bardzo drożdżowe, smaku. tak. To jest dodatkowy smak,
który pochodzi z substancji, które pozostają na drożdżach, bo drożdże są oblepiane między innymi przez chmiel i także ta goryczka, która tu się pojawia, to nie jest tylko goryczka, która jest w piwie, ale również to jest ta goryczka, to są te związki goryczkowe, którymi drożdże są oklejane. No i kolejna rzecz, która ma tutaj miejsce, to fakt, że piwo nie jest głęboko odfermentowane. Ono ma w sobie dość dużo ekstraktu resztkowego, czyli tego cukru, który nie przefermentował. Czuje się słodycz. Bo gdybyśmy głęboko odfermentowali to piwo, to ono by się niczym nie różniło od wody. Tak więc wbrew pozorom mamy do czynienia niby z prostym stylem, ale wykonanym w bardzo nieprosty sposób. Ale w słowie prosty nie ma nic złego, ponieważ prostota to nie jest przecież prostactwo. Proste rzeczy mogą być absolutnie wspaniałe. Chciałbym o jeszcze jednej rzeczy przez chwilkę pogadać, bo skoro już mamy określenie lager, no to jak ktoś był na Wyspach, to wie, że tam nie podaje się nigdy piwa w temperaturze 2-3 stopni. Tam piwo czasami ma 10 stopni, 8 stopni. I w jakiej temperaturze sugerowałby Pan podawanie akurat tego piwa? Są pewne zasady dotyczące temperatury serwowania piwa. Mówi się o tym, że im jaśniejsze piwa i im mniej mają alkoholu, tym niższa powinna być temperatura serwowania. Z drugiej strony jest rzecz, która trochę jest temu przeciwna, to znaczy jeżeli piwo ma w sobie dużo do zaoferowania, ma w sobie na przykład dużo chmielu, albo ma w sobie dużo innych elementów, które niosą aromat, to po to tam daliśmy jako piwowarzy te elementy, żeby konsument mógł się, żeby były wyczuwalne. A wyczuwalne będą wtedy, kiedy temperatura jest nieco wyższa, bo niska temperatura zabija uwalnianie aromatu. Czyli gdybym ja osobiście miał sam o tym decydować, to to piwo, czyli niefiltrowane w stylu lager, schłodziłbym o 2 stopnie niżej niż pilsnera, powiedzmy, tego ekstra chmielonego. My sugerujemy, żeby to była koncepcja? temperatura podobna do pilsnera, ale może ona być nieco wyższa. Wyższa Ja bym wręcz. powiedział wręcz nawet, że nieco wyższa, chociaż to trochę jest tak, że każdy z nas ma swoją preferencję, każdy z nas woli coś innego. No nie, ale tutaj ja nie chcę się mieszać, no jak jest, tak jest. Ja tylko coś mi przyszło do głowy i głośno to powiedziałem. Ale jak widzicie, ludzie się mylą i po to się ma ludzi światłych, by mogli te błędy sprostować. I ja bym tutaj zakończył jednym ważnym apelem, żeby nie kupować piwa w ostatniej chwili, nie wsadzać go do zamrażarki. To ja mam jeszcze jeden apel. Do barmanów całego świata. Nalewajcie piwo do zimnych szklanek. Barmani, pamiętajcie, przyjdziemy i sprawdzimy. Wszędzie, w każdym barze na świecie. Jutro zaczynamy. Będziemy w przebraniach, więc nie znacie dnia ani godziny. Wiecie już, że miejscowe niefiltrowane należy do kategorii lagerów i ma w sobie więcej słodyczy niż piwo typu pilzneńskiego tutejsze. Zatem wykorzystam je do zrobienia zupy kremu, która w oryginale pochodzi z Belgii i można ją tam spotkać na każdym kroku. To będzie krem mianowicie porowo-ziemniaczany. No i ziemniaki naprowadzają nas na kolejny trop. Skoro ziemniaki, no to pyry, to jesteśmy w Pyrlandii, więc całość wzbogacę kilkoma wielkopolskimi akcentami, żeby zasada terroir była zachowana. Zarówno w Belgii, jak i we Francji można kupić takie saszetki, które wyglądają jak torebki, maczanki herbaciane i w tych saszetkach jest bouquet garni. Bouquet garni to jest dodatek do zup. Wkłada się to wówczas w takiej postaci do zup, kiedy trzeba to wyjąć, na przykład po to, żeby zmiksować całość. A co jest w tym woreczku? Jest tam zawsze liść laurowy, jest tam tymianek, jest tam natka pietruszki, jest tam pieprz. U nas czegoś takiego się nie sprzedaje, ale można to zrobić samemu, więc trzeba wziąć po prostu kawałek gazy, włożyć tutaj liście laurowe, włożyć tutaj tymianek, włożyć tutaj pieprz, albo też jeszcze lepiej ziele angielskie. No i teraz to po prostu związać i potem, kiedy trzeba, wyjąć. Robótki ręczne,
wiąże jak taki supełek. I pamiętajcie, by o tym nie zapomnieć. Znam kogoś, kto tak zmiksował 4 torebki z Francji przywiezionego bouquet garni i potem się nie przyznał. No ale ludzie wtedy jedli zmiksowany papier, a ludzie dość często jedzą papier, nawet jeśli o tym nie wiedzą. W tym wypadku będzie to gaza. Całe lata uczyłem swoje ręce niezdarności. No proszę się zająć na razie czymś innym, a ja to już wiążę. Wiążę na tyle szczelnie, by nic ze środka nie wypadło. Właśnie tak. Czyli jak już będzie tu płyn, to ja to włożę, a potem w odpowiednim momencie wyjmę. No to możemy zacząć działać. Najpierw sporo masła. Naprawdę łyżka solidna masła do środka. To jest łyżeczka, więc jeszcze trochę dodam. Tutaj maślany smak jest bardzo ważny. No i teraz trzeba pokroić zarówno pory, jak i ziemniaki. Mniej więcej wszystko jedno jak, gdyż to i tak potem, kiedy będzie miękkie, zostanie zmiksowane. Pory to z grubsza tylko te białe części. No, ewentualny sam koniuszek zieloności również się tu może znaleźć. Po co zawsze przekrawuję pora wzdłuż na pół? Po to, żeby sprawdzić, czy tutaj nie ma ziemi. Bardzo często tutaj zostaje piasek, no i to z piaskiem byłoby niejadalne. O ile zmiksowana papierowa torebka niczego w smaku nie zmieni, tak piasek jednak tak. Masło już się lekko rozgrzewa. Dorzucam pory, za chwilę będę dorzucał ziemniaki, jak je pokroję, w byle jakie kawałki również, choć raczej mniejsze niż większe i niech to się na maśle szkli, niech się lekko dusi. Jakie to mają być ziemniaki? No to nie ma większego znaczenia, obrane ze skórki. Może być typ kulinarny B, czyli te ogólnoużytkowe. Ziemniaki na sałatkę, czyli te, które mają najmniej skrobi, typ kulinarny A, nie będą tutaj najlepsze. One się trudno miksują, więc albo typ kulinarny B, albo też te najbardziej sypkie, typ kulinarny C. No i teraz dusimy to wszystko niespiesznie na maśle. Teraz nadszedł czas na piwo. Trzeba pod tym zwiększyć ogień na maksa, ponieważ piwo powinno się nieco zredukować, by nabrało bardziej ekstraktywnego smaku, czyli jak najmocniejszy ogień i wlewamy całą półlitrową butelkę piwa i gotujemy to do momentu, aż płynu zostanie tutaj połowa z tego, który wlaliśmy, czyli pół litra, połowa z pół litra to jest 250 ml. Odpowiadam błyskawicznie, chociaż byłem w klasie humanistycznej. Więc tak, to się musi zagotować i zredukować. Jako że proces parowania przebiega tutaj wyjątkowo szybko, więc możemy już działać dalej. Płynu jest na tyle mało, że gdybym to teraz zmiksował, miałbym bardzo gęsty sos. A tu chodzi jednak o zupę. Więc to jest jedyna rzecz, którą sobie trzeba przygotować wcześniej. Mianowicie bulion albo też wywar. Możecie zrobić go wedle waszego uznania. Jeśli jesteście weganami, no to i tak tu było masło. Ale jeśli jesteście wegetarianami, to może to być po prostu bulion jarzynowy. To może być bulion drobiowy, to może być również bulion wołowy. Ja mam akurat wołowy, wszakże pieczołowicie odtłuszczony, ponieważ w tej zupie, moim zdaniem, takowy komponuje się najlepiej. No i teraz tego płynu trzeba tutaj wlać tyle, by to jeszcze gotując się mniej więcej przez 30-40 minut po zmiksowaniu miało konsystencję gęstej zupy, ale cały czas zupy. No i właśnie teraz umieszczamy tutaj woreczek z bouquet garni. Teraz sprawdzę, bo nie pamiętam, jak słony jest wywar. Nie jest bardzo słony, więc można tutaj dodać trochę soli.
Można tutaj dodać nieco świeżo zmielonego pieprzu. Jeszcze będzie jedna przyprawa, ale to pod sam koniec. Na razie niech to się po prostu niespiesznie gotuje. 40 minut góra. Trzeba dźgnąć ziemniaka, jeśli się rozpada, a ten się rozpada, zobaczcie, o, tak się rozpada, można go rozgnieść nawet widelcem, to znaczy, że można rzecz dalej oporządzać. Wszakże, by cokolwiek dalej zrobić, trzeba wyjąć woreczek z bouquet garni. Można go odcisnąć, tutaj w środku zostało sporo smaku, przełożyć do miseczki. No i teraz dwie rzeczy. Jeszcze jeden płyn, to jest mianowicie śmietanka, słodka śmietanka. Jak mówiłem, to piwo niefiltrowane, ten lager ma w sobie znacznie mniej goryczki niż pilsner, ale jednak trochę ma, więc ta słodka śmietanka przełamie smak, no i zdecyduje o balansie całości. Teraz przyprawa. Ostatnia przyprawa, no chyba że jeszcze na końcu będziemy to chcieli potraktować do smaku solą i pieprzem, to jest belgijskość, to jest arcybelgijskość, gałka muszkatołowa. Belgowie bez gałki muszkatołowej są w kuchni całkowicie niemal bezradni. Są bezradni tak jak małe psiaki bez mamy. Nie wiem, czy to chodzi o to, że gałka muszkatołowa ma właściwości halucynogenne. No chyba nie o to, bo oni nie ścierają jej po 2 kg do każdej potrawy, ale dość sporo. No i co teraz? Teraz niech to się pogotuje 5 minut i zacznę potem to miksować. To musi być zmiksowane idealnie i gładziutko. I tak jest. No i to już prawie wszystko, ale prawie. Ponieważ mam tutaj tradycyjny, zwykły chleb, ale świeży. Gdyby ten chleb nie był świeży, to bym zrobił z niego grzankę, taką na modłę czeską, czyli usmażył szybciutko z 2 stron na oleju. Ale on jest kupiony dzisiaj, jest pachnący, więc żeby to nie była pajda jak dla żniwiarza, takie 2 małe kromeczki. Po co? No bo mówiłem o wielkopolskich sprawach, wielkopolskich akcentach. No więc albo grzanka, albo świeży chleb. Z czym? Z 2 rodzajami metki. Ta nosi handlową nazwę podwędzana, a ta druga nazywa się łososiowa. I obie są wyborne i obie sobie stąd przywożę. W Krakowie jest to rzecz niemal nie do dostania. Wielkopolska, Pomorze, tam wszędzie, gdzie kultura polska przenikała się z kulturą niemiecką. Robi się do dzisiaj metki powszechnie. Metki, czyli Medwurst, albo też Medwurst, no na Śląsku również. Więc teraz tak, tutaj te metki, a teraz chochla. I to już prawie wszystko, bo jeszcze nam została tylko jedna czynność. To jest słabo zielone, ale zaraz będzie częściowo zielone znacznie bardziej, ponieważ w Wielkopolsce bez większego trudu kupić można olej porowy. To nie jest oczywiście olej zrobiony z porów, to jest olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, aromatyzowany porami. I on będzie idealnie do tego pasował. Smakuje obłędnie, już go wiele razy próbowałem. No i jeśli nie macie dobrego powodu, by do Wielkopolski wpaść, no to już tylko ten jest z pewnością całkowicie wystarczający. No i tak, zmieniamy dekorację, czyli zamieniamy puste na pełne. No bo rzecz jasna, w szklanicy musi znaleźć się to, co jest również w środku. Zobaczcie, tak ta kombinacja w całej swojej krasie wygląda. Oczywiście możecie zrezygnować z metki, ale według mnie jest to połączenie zer logisz. I moim zdaniem jest to wszystko piękne.